Cześć moi drodzy, jak już wiecie albo nie wiecie, ostatnio w Lidze Legend wyszła taka postać jak Kiana. Ja Kiany jeszcze na swój kanał nie nagrałem, więc będzie to moja pierwsza gierka Kianą na YouTubie. Oczywiście to nie jest moja pierwsza gra Kianą na solo queue, w związku z tym, że grałem już Kianą dość dużo i wydaje mi się, że Kiana jest teraz najbardziej niezbalansowaną postacią w Lidze Legend, odkąd wyszła. Nie dostała nerf w patchu 9.14, który wszedł na serwery w zeszłym tygodniu i no, wydaje mi się, że dalej jest bardzo OP. Co jest nie takie OP? Obrażenia i to, że nie da się nie trafić Q, w związku z tym, że jeżeli użyjesz dasha i Q, to zawsze Q trafisz. Kianą gra się moim zdaniem głównie na midzie i na dżungli. Można aczkolwiek zagrać nią na topie. W dżungli też to nie jest aż tak optymalna postać jak na midzie, ale chodzi po prostu głównie o to, że przetrwać early game i jak masz kilka przedmiotów i leveli, to one-shotujesz wszystkich. Runki, moim zdaniem, ja osobiście gram Electro plus Sudden Impact plus Eyeball Collection, Relentless Hunter, do tego Sorcery, Absolute Focus. Absolute Focus jest bardzo przyjemny w związku z tym, że dzięki niemu masz troszeczkę większe obrażenia i do tego Water Walking albo Gathering Storm. Ja gram w dżungli, to wezmę sobie Water Walking, Attack Speed, bo no, musisz jakoś farmić, Adaptive Force 6 Armora. Jeszcze raz to sprawdzimy, ok, wszystko się zapisało, bo ostatnio często są takie bugi, że wyrzuca niestety te runy i grałem dzisiaj Kianą, bo dzisiaj też grałem solo queue i grałem dzisiaj Kianą z Glacial Augment i nie wiem z czym jeszcze, ale ja bym dzisiaj Kianą z stroną run, z tą stroną, z Colossusem i naprawdę było słabo. Znaczy gierka wygrana i w ogóle, bo Kiana dalej OP, ale no, nie miałem tak dużych obrażeń. A jeżeli chodzi o samą postać, to trzeba uważać, jak ktoś próbuje cię złapać, bo mimo że masz dasha i niewidzialność na kół, to ciężko jest ci uciec i jeżeli użyjesz swojego burstu i już go nie masz, to również czasami nieprzyjemnie się przed ludźmi ucieka. Plusem grania w dżungli jest to, że możesz dashować przez każdy wall praktycznie ze swojego W, więc ganki naprawdę z każdej strony możesz spodziewać się ganków Kianą i jak grasz Kianą, to też z każdej strony możesz gankować. Matchup na Kha'Zix'a będzie polegać tak, że on mnie może one-shotować, ale ja jego też raczej będę mógł one-shotować, chyba że okaże się, że nie wiem, jest bardziej afidowany ode mnie i to mnie będzie one-shotować. Minusem grania Kianą jest to, że jeżeli przeciwnicy mają kompozycję tankowną, wtedy jest dość ciężko, bo ty nie jesteś... No nie zabijasz tanków tak dobrze. Jeżeli przeciwnicy mają dużo armora i tak dalej, to no nie zabijasz tanków tą postacią. Ta postać zdecydowanie, no jest to assassin, tak? Talia, znaczy Kiana to jest assassin, więc jako assassin ona chce zabijać postacie squishy, takie jak Zaya, takie jak Kennen, takie jak no Kha'Zix, ale nie takie jak na przykład Irelia z Ninja Tabi. Miejmy nadzieję, że nie będzie miała Ninja Tabi. No i co? Zacznijmy sobie. Resztę opowiem, jak już zaczniemy sobie czyścić las, bo no wtedy tak naprawdę jest jakby co pokazywać. Mam w teamie dwóch challengerów. Ciekawa sprawa. Moje konto też było w challengerze, spadło przez niegranie, ale już byłem masterka. Zacząłem chyba od diamentu, nie, od platyny 1. I od platyny 1 teraz mam masterka, nie tego gram mastery i później już challenger, bo planuję 2 konta do top 10 bić. Okej. Więc tak, pierwszy item to będzie talisman. Talisman w związku z tym, że ona te ataki i tak ma dość potężne, a chcesz talisman, bo dzięki temu możesz clearować raptorki i wilczki. I pierwszy skill, z którego zaczynasz, to W. I bierzesz jakikolwiek enchant, jaki chcesz. Nie ma to znaczenia, bo to jest dobre tylko i wyłącznie wtedy, kiedy już masz Q, a tak na początku to nie masz takiego odurzenia, jak masz enchant. Ja sobie wezmę niebieski, znaczy wodę, bo ja bardzo lubię ten kolor, fajny kolor broni. Polecam też Kianą zagrać na początku jakiś normal game albo practice tool. Po prostu jeżeli wyciągniecie ją od razu na rankeda, nigdy nie graliście, to ona nie jest aż taka prosta. Powiedziałbym, że nie jest skomplikowana, jest w miarę prostą, inaczej łatwo nauczyć się ją grać. Jest bardzo OP i nie znerfili jej i raczej nie znerfią. Ale no zobaczmy. Więc tak, pasywka polega na tym, że po ataku, przy ataku ona zadaje dodatkowo obrażenia. To ma 25 całego cooldowna, ale jeżeli ona zmieni enchant
swojej broni, to ten cooldown się resetuje. Co to znaczy? To znaczy, że teraz mamy niebieską broń. Jak zaatakujemy red buffa, to będzie takie kółko na nim, że cooldown resetuje, ale my od razu sobie weźmiemy inny enchant i jak widzicie, sprokowaliśmy pasywkę 2 razy. Jeżeli chodzi o early game, to jak już mówiłem wcześniej, albo nie mówiłem, sam już nie wiem, tragiczny jest clear Kianą na początku, ale będzie lepiej. Bardzo ważne jest to, żeby cały czas mieć jakiś enchant najlepiej, w związku z tym, że to daje ci dodatkowy attack speed. Oj. Zesmajtowałem maluszka zamiast dużego, zmisklikowałem tutaj niestety. I to mnie kosztuje naprawdę dużo życia. Nie jest optymalny clear, bo jest kilka rzeczy, które zmisplayowałem, ale nie jest to też clear zły. Teraz pokażę wam, co jest OP w tej postaci. Jeżeli klikniesz E, to przeciwnicy nie mogą uniknąć twojego Q, nieważne co zrobią. Ojojoj. To nam się nie udało. Niepotrzebnie wbiłem na Irelkę, trzeba było iść na Kha'Zix'a, tak mi się udaje przynajmniej. A w każdym razie, jeżeli klikniecie E plus Q, to przeciwnicy nigdy nie mogą uniknąć tego Q, bo Q leci za celem. I gdyby nie to, że to było zmisplayowane, to myślę, że tam mogliśmy zdać jedno kill. Znaczy mogłem to też trochę inaczej zagrać. Jak widzicie, teraz nie używamy skilli, bo nie ma sensu. Dopiero jak już mamy gotowe W, żeby zresetować Q od razu, to wtedy używamy skilla. Tak, żeby po prostu nie tracić attack speedu. I bierzemy enchant, który nie jest ogniem na początek. W związku z tym, że ogień zadaje dodatkowe obrażenie, jeżeli cel ma poniżej 50% życia, więc ogniem dobrze jest potraktować go na koniec. Maksujemy Q, potem E. Jak gankujemy, oczywiście chcemy mieć niebieski enchant. Nie wiem, czy jestem w stanie go zdejmować, chyba tak. To było bardzo dobre, znaczy bardzo łatwe, chciałem powiedzieć, nie bardzo dobre. Znaczy dobre też było, ale łatwe też było. Chociaż zdziwiłem się trochę, że ten talon chciał. Okej, widzimy Kha'Zix'a. No nie będziemy z nim walczyć, nie jesteśmy też silniejsi od Kha'Zix'a. 1 na 1 nie wygrywamy. Jest jedno combo, które moim zdaniem jest troszeczkę lepsze. Bo jak klikasz EQ, to zawsze, to nigdy nie uniknę twojego Q, więc zawsze możesz zaaplikować roota. Ale co jest lepszym kombem? Jeżeli jesteś w stanie trafić Q bez E, a wtedy użyć E. Ciekawe, czy tak naprawdę jest tam potrzebny. No niepotrzebny wtedy. Znaczy ja może... No ja nie byłem mu potrzebny, bo on zabił sam, ale kurde ten flash to taki spalony bez sensu. Możemy sobie na chwilę postać i niewidzialności, że nas te wilczki nie biły i poczekać chwilę na enchant. Ja jej chyba teraz pomogłem. Nie wiem, czy ona nie zginie, czy zginie. Nie wiem, czy ma Kubę, jeżeli ma Q, to przeżyje. No, przeżyje. Nie wiedziałem, że ona jest tutaj, ja myślałem, że ona poszła w drugą stronę. Z 6. poziomem, aczkolwiek by zginęła. Nie może bić się ze mną przy ścianie z 6. poziomem. Ale to nic. No 0-2, kurde, ja powiedziałem, że to jest najbardziej OP postać, akurat ma taką giereczkę, że gram na Irelie, próbuję skankować i ona mnie zabija, nie no. Ale to nic, odrobimy się jeszcze. Chciałem zobaczyć, chciałem spotkać, o. To było troszeczkę zmisłowane z mojej strony, ale nie mam jeszcze Warriora. I tak mniej więcej działa one shot. A co było zmisłowane, mianowicie moje drugie Q, które poleciało w Kha'Zix'a, to był enchant wody, a nie enchant ognia. Że jest to enchant ognia, on zadaje więcej obrażeń, jeżeli przeciwnik ma połowę życia, więc w tym przypadku on zadałby troszeczkę więcej obrażeń niż ten ogień, niż woda. Wydaje mi się, że tutaj chyba trzeba kogoś zostawić. To nawet chyba 2 osoby. No, zmisklejowałem troszeczkę, a może się nie uda się.
kurczę, dużo rzeczy mi spleiło ja! A nie wiem dlaczego akurat w tej grze. Tak mi zawsze pięknie idzie, no. Może to przez to nagrywanie. To nic, to nic. Będzie łączyć i będzie. Co tam było zmisplejowane? Mianowicie to, że mogłem być w niewidzialności, ale zamiast kliknąć pierwsze E, a potem Q, to ja kliknąłem pierwsze Q, a potem E, przez to jakby ta niewidzialność od razu zniknęła. To było mi zmisplejowane w tamtej sytuacji. No i tym nie wykaruję, więc nie przejmuję się tym, że przegram grę, tylko przejmuję się bardziej tym, żeby jakąś kurde fajną akcję zrobić jeszcze. Z drugiej strony, czasami dobrze jest pokazać, że postać jest OP, kiedy nie masz super statystyk. Nie jesteś nafidowany, a i tak masz duże obrażenia. Walka mi się nie podoba w związku z tym, że jest tutaj K. Chyba będzie clean up. Czy nie będzie? Ta tutaj sflashowała, to było co najmniej dziwne. No, walka wyszła. 0-4. Będzie była pierwsza moja gra na YouTubie, gdzie mam takie brzydkie statystyki. A i tak wygram, to jest najlepsze. Okej. One shotcik. Root i dodatkowe obrażenia. Szkoda, że nie dostałem killa, no ale nie chciałem używać jarki, bo on był praktycznie martwy na 100%, więc jakbym użył jarkę, to tak naprawdę zmarnowałbym jarkę. To jest mój pierwszy kill, ale jest wart trochę więcej niż jeden kill, bo to był shutdown. To mnie oczywiście bardzo cieszy, bo chciałbym mieć więcej obrażeń. Teraz już na 2 Q biorę cały camp, więc nie muszę za bardzo przejmować się tym, żeby zostawać z pasywką. Nawet nie muszę przejmować się tym, jaki enchant brać, no bo jeżeli już wyżka. Chociaż teraz lepiej akurat było wziąć enchant ziemi. Biegnę, żeby pomóc, mimo że nie mam życia, może uda mi się kogoś zrutować. Chciałbym spotkać, no z ich teamu, oni też mają, kurde, wszyscy Ninja Tabi pokupowane, ale myślę, że Kenana na 100% bym zmarszatował teraz z tymi temami, które mam. Ja jestem na to, żeby walczyć dalej. O nie. Czyżby mnie tak zwiódł ten Rakan? Jest Irelia. Jest i root. Jest i następny root, ale kogo my potrzebujemy? No ten Sylas, niech on wejdzie. Nie mam R-ki, ale myślę, że Kenana mogę zabić. Kurczę, tylko... O shit. Tylko czy on jest sam? To jest pytanie, które chciałem zadać. Tylko czy on jest sam? Czy ja chcę robić ją dalej pod Letality, czy chcę jakieś buty kupić? Chyba dalej pod Letality. Nie pod AD. Nie wygląda ta walka na najlepszą. Ja też był za daleko, żeby został pchnięty do ściany. Ich 5 na 5 może być trochę silniejsza od naszego. Bo Irelia jest taka super silna i tak szczerze to nie mamy postaci, która się jest w stanie uporać się teraz z Irelią. Zbyt nafidowana. O nie, tak nie wygramy. Jeżeli wszyscy po kolei będziemy biegli na Irelię, to raczej nie wygramy.
Nie udało mi się uciec, ale udało mi się zabić 2 osoby i udało mi się też zgarnąć smoka do naszej drużyny. Nami tutaj też zginie, nie ma opcji, że ona to przeżyje. Nie ma też takiej obrażeń, żeby nikogo wykończyć. Ja będę raczej robić jomu. Możemy mieć właśnie problem tego, że mamy tyle asasinów, a no nie mamy nikogo, kto stoi przed nami i oni stakują armor tak naprawdę. Jak oni trochę tego armora wystakują, bo każdy teraz z nich ma armor. Ninja Tabi, Armsguard, Ninja Tabi, pewnie GA, Ninja Tabi. Więc stakują naprawdę dużo armora. Nie trafiłem. Bardzo dobrze, że on poszedł na Irelkę i nie był chciwy na tego Kazika, nic takiego. A tutaj tak naprawdę zrobiłem też takiego trochę inseka, bo przeleciałem za tą Zaję i popchnąłem ją do mojej drużyny, tylko no nie zauważyłem, że moja drużyna już uciekała, przez co no nie było tam nikogo, kto mógł na tą Zaję wejść. I ta Erka tak mniej więcej działa, ona odpycha ludzi. Jeżeli jesteś w krzaku albo jesteś w wodzie, to ta Erka jeszcze zamraża, czy po prostu rutuje, a jeżeli jesteś... Jeżeli dopniesz kogoś do ściany, wybucha i oczywiście ten wybuch też zadaje obrażenia. Sama Erka obrażeń nie zadaje, więc jeżeli po prostu kogoś popchniesz i nie uderzysz kimś w ścianę albo nie jesteś na rzece, to nic ta Erka nie zrobi, tylko insekuje, czyli tylko gdzieś tam popchnie. No i w tej sytuacji fajnie było, jakby ktoś tam był, ale no niestety. Oś, za późno. Jak widzicie, EQ jest martwa. On też zresztą będzie martwy, jeżeli EQ trafię, albo no, będę w stanie do niego go dogonić. Oni już biegną. Odkąd zaczniemy maksować W nam prawie nic nie daje, 8 obrażeń więcej i on hit i troszeczkę mamy speeda więcej, jak biegamy po na przykład danym tym. Jest dużo. Oni raczej się poddadzą teraz. No cieszę się, że kurde udało mi się w końcu tutaj tą kiamą, bo naprawdę jest to najbardziej niezbalansowana postać, a early game był beznadziejny. Early game naprawdę był beznadziejny. Troszeczkę też moich misplayi, ale jeżeli bardzo dobrze gracie Kianą, to postać jest po prostu taka jest OP. Więc polecam jak najbardziej, serdecznie polecam Kianę. No w tej grze nie było widać, że ona była tak OP, bo nie dość, że misowałem swoje erki, to nie było takiego pure zwykłego one-shota, ale mam nadzieję, że widzicie potencjał tej postaci. Może jeszcze jedną giereczkę w przeciągu na przykład 2 tygodni wstawię Kianą na kanał, gdzie to będzie taki nie już poradnik, tylko taki typowy gameplay, który po prostu jest dobry, w którym ja zabijam wszystko, bo no w tej grze ginąłem, oni też byli trochę tankowni, stakowali armor, a jednak dalej miałem naprawdę dobre obrażenia, potrafiłem robić sporo w teamfightach, o ile no dobrą erkę klikałem i tak dalej. Obrażenia również były dość duże, no zaczynając od 0,2 czy nie, od 0,4 tak naprawdę zaczynając, zrobiłem te 20 000 obrażeń. Moja drużyna nie miała dużo więcej, oni grając na liniach, jak grając tylko w dżungli, więc no polecam serdecznie Kianę, jest naprawdę mocna. Nie ma tak naprawdę okej, Kiana jest słaba na tanków. Kiana jest słaba na tanku, bo to jest assassin, więc jeżeli na przykład grasz w dżungli czy na midzie i przeciwnicy mają Poppy, Sejuani, Jarvana, Flutanka i tak dalej, to wtedy Kiana nie jest taka dobra, ale jeżeli grasz na przykład na squishy AD carry typu Jinx, Ashe, na takie postacie, to zawsze je one-shotujesz. Klikasz tylko EQ z wodnym enchantem, potem R-kę, dopychasz kogoś do ściany, klikasz W na ścianę, Q, autoatak, czy Tiamat, czy Ignite, cokolwiek i ludzie giną. Jest po prostu Także serdecznie życzę wam powodzenia w graniu Kianą na solo queue i mam nadzieję, że wasz early game nie będzie wyglądać tak jak mój. Pozdrawiam. Możecie, tak już kończąc PS, możecie też, moi drodzy, napisać, jakie filmiki was interesują, jakie postacie was interesują, co mam nagrać, bo wiem, że teraz dużo ludzi Teamfight Tactics nagrywa, ja osobiście tego aż tyle nie gram, no ja jestem profesjonalnym graczem Ligi Legend, a nie Teamfight Tactics, więc jeżeli jest jakaś postać, która was interesuje, albo jakiś build, który mam przetestować, to możecie zostawić w komentarzu i do zobaczenia następnym razem, pa pa!